Siemano, witam wszystkich na podsumowaniu listopada. Troszkę dzisiaj znowu ogarnąłem, ale jest, słuchajcie, nadzieja. Podejdźmy z tamtej strony, momencik. Przywitaj się, powiedz dzień dobry, siemanko. Dostaw rękawiczkę, nie gryź. Jest nadzieja, bo myślę coś nagram. A tutaj, patrzcie, słonko nam nawet wyszło za chmurki delikatnie, także coś tam troszeczkę odśnieżyłem te panele. I zobaczymy przy okazji, czy będzie 1000 W, czy nie będzie. Ale lećmy po kolei, jak to standardowo w podsumowaniu miesiąca. Także tak, solo trackery 385 kW, 5 kW, w takich pozycjach, ten na południe, ten na południowy wschód, praktycznie większość października. O, kurkę trzeba jeszcze zagonić, bo uciekła. I coś tam wyprodukowały, będzie w Excelu ile wyprodukowały. Podejdźmy do następnych części filmu. No i dobra, byłem tam, jestem tutaj. Także lecimy. Instalacja 2,4 kW w off-gridzie. Bardzo fajnie sobie radzi i wbrew pozorom dała radę. Miałem z instalacji więcej uzysku, jak pobrałem z sieci, o czym wam powiem też w Excelu. Wszystko tam jest właśnie tak w miarę wyszczególnione. I ją pierwszą dzisiaj zdrapałem. No i ona jakoś tak lepiej się zachowuje. Tu kąty dzisiaj nie ma raczej znaczenia, bo śnieg pada tu i tu, tylko ta szybciej wstaje jednego w gridowa jak tamte gridowe. Lepiej to temat ogarnia. Heatpipe'y, troszeczkę powiem wam, jestem rozczarowany tymi heatpipe'ami. Myślałem, że to będzie lepiej, będzie śmigać. Skórę mi coś to, śnieg się troszeczkę widzę pląta, ale tutaj aż tak nie ma problemu. Najgorsze zwisy to są z przodu i z tyłu. O, tutaj. Także to na bieżąco muszę usuwać. Także z heatpipe'ami powiem, trochę jestem rozczarowany. No zobaczymy, co czas pokaże dalej. Pompa ciepła od 19 grzeje mój domek. 7 kW pompa ciepła grzejąca nagrzejniki. Słuchajcie, zobaczcie, zasypana śniegiem, daszku żadnego, nic nie ma. Co ważne, grzałki tacy też nie ma, znaczy jest, tylko jest wypięta. Świetnie sobie daje radę bez grzałki tacy. Nie ma bałwana, nie jest zalodzona. Tutaj nie wiadomo gdzie, tutaj tylko lód zostaje, bo rurki jak widać, teraz widać gdzieś się szroni, prawda? O, widzicie, tu się szroni, tu się szroni. Nie szroni, czyli tam nie ma rurek, bo tam jest ta ociekowa i nie ma potrzeby dawać po prostu gazu, żeby to zamarzało. No jakoś tak sobie producent wymyślił i daje radę. Bardzo fajnie sobie radzi. W poprzednich filmach jest temat, że został gaz wymieniony, czyli sobie jeszcze radzi lepiej, jak sobie radziła. Także zapraszam ze 2 filmy wstecz. Wszystko tam jest na bieżąco, bo tutaj za długo by było znowu w tym to na to wszystko. Słuchajcie. I dalej. Dalej. Ale dzisiaj poobijałem troszeczkę, bo też zwis był. Zobaczcie, tu jest tak wymierzone, że jak śnieg spada, to ma spać przed jednostką, a nie w jednostkę walnąć. A i tak to wczoraj troszeczkę oberwała. Tylko takim miękkim śniegiem, także nic się nie dzieje. I 2,6 kW smoga elegancko. Także tutaj zasypuję, ale powiem wam, ja wam nakręcę i zaraz tu przyjdę. Przyjdę z miotłą, będę zmiatał te i będę zmiatał tamte, będę odśnieżał, bo one się fajnie teraz rozpuszczą i będą jeszcze produkować. Także no to taka już, że tak powiem, trochę choroba, nie? Panele w pionie. Panele w pionie, znaczy to nie jest pion. Tutaj mamy jakieś 85 stopni, jakoś tak prawie pion. I jak się trochę rozpuści na nich lód i na kapie śniegu, no to jest śnieg, ale najgorzej na dole. Widać? Na dole zawsze się tego śniegu więcej nazbiera. Czyli tak jak mówiłem w poprzednich filmach, myślę zrobić tutaj coraz bardziej to świeci, to zaraz idę naginać. Tutaj gdzieś myślę właśnie panela postawić takiego bifacjalka jednego w pionie. Zostawię, podepnę pod Wiktronika, bo mam i niech się dzieje. A, jeszcze słuchajcie, tam może tam przybliżę. Cyk, jest. Dzisiaj musiałem ją odśnieżyć, bo taka kopa śniegu na niej była, stacja pogodowa, że się nic nie działo, także już wiatr przynajmniej mierzy. Coś tutaj nam mierzy cały czas na bieżąco, słuchajcie. I tak. 3,5 kW klimatyzator. No, wspomaga grzanie, też elegancko.
Tam stoi Mitsubishi Electric i Miewek i powiem Wam, jestem bardzo zadowolony. W takich warunkach jak teraz śmiga się tym po tym śniegu rewelacyjnie, naprawdę. Póki do baterii nie dojdzie, to się śmiga luks. Moje Audi zasypane. Ja muszę, dobrze, że ono już w przyszłym roku będzie miał 40 lat, będzie autem historycznym, także można będzie jakieś papiery na nie pozałatwiać, żeby już gdzieś tu wstawić już osobno. I bardzo fajnie sobie śmiga. Ja nie wokół komina, jak teraz soboty dzieciaki do szkoły, takie nie miałem dużo wyjazdów. O teraz może w poniedziałek do Huberta skoczę, to przy tych temperaturach zrobię taki teścik dłuższy, jak to zużycia są. Ale powiem Wam, tam chyba 21 kWh z tego co liczyłem na 100 km, także to i tak nie jest dużo. Cały czas praktycznie chodzi o ogrzewanie no i to da mi z powrotem, tu kilometr, tam 5 km, to no auto, jeszcze jak w dieslu miałem, to się męczyło, bo nawet nie zdążyło się zagrzać, nie? Benzyniak trochę lepiej, a to tam ma gdzieś, nie? Czy ono się zagrzeje, czy nie zagrzeje, bardziej, a żeby się w środku zagrzało. To ja sobie przychodzę 5 minut wcześniej, włączam go po prostu, ogrzewanie się, wszystko w nim uruchomi, przychodzę za 5 minut, już mam w ciepłym sobie siedzę, fotel mi się zagrzeje. Tu są grzane fotele, ale ja dołożyłem matę, bo jest grzane tylko siedzisko. Dołożyłem sobie taką matę, żeby mi grzało i plecy, i ten, no, tyłeczek. I super, rewelacja, ustawione jest na połóweczkę i siedzę sobie jak pan w ciepełku, super, naprawdę. Polecam, taki mewek nawet na zimę. Fajnie temat ogarnia. Nie, gościu? Co ty tam zajadasz? Co ty znowu znalazłeś? Co ty znalazłeś? Co? Nie gryź palca. Zbuju jeden. Dobra, idziemy do bunkra, trzeba wytrzepać, bo śniegu się nazbierało. O, tutaj majątek, cieplutko. No, cieplutko. Moment. Bo mi się z czapki sypie śnieg. Dobra, słuchajcie. Niskonapięciowy, tak mówiłem, obronił się. Na tyle słońca było, że jeszcze z tych paneli wystarczyło. Mimo tego, że bateria jest doładowywana z sieci, jak jej braknie. Ustawione jest tak, że 25,5 V jak spada, przełącza się na sieć. Nie mogę wyżej ustawić. Chciałem wyżej, ale nie mam. Podładowuję do 26,5 V i tak w kółko. Oczywiście wtedy, kiedy po prostu braknie. Także tutaj jeszcze czeka 5 kWh do dopięcia, tylko temat z traskami, innymi rzeczami jeszcze się pojawił i na razie sobie czeka. Także nic się nie dzieje. Słuchajcie, temperatury teraz mamy takie. W bunkrze 15-14 stopni. Trzyma tutaj bardzo fajnie tą temperaturę. Ze stacji pogodowej całe podsumowanie miesięczne oczywiście będzie. Dla tych, co nie znają mojego kanału, tu jest układ cały, czyli wysokonapięciowy falownik, wysokonapięciowa bateria, niskonapięciowy falownik, niskonapięciowa bateria, PV-ki, które to obsługują. Także tutaj jest niskonapięciowy magazyn energii 24 V na bateriach Life po 4, 10 kWh, 9 użytkowego. I zobaczcie, trochę tego słońca jest i mamy za 4 kW 300 W. Czyli 7 A idzie w baterię, bo praktycznie oświetlenie tylko jest na domu zapięte. Wallbox fajnie się sprawdził, ale będzie ciekawy temat. To w następnym filmie Wam opowiem. Będzie bardzo ciekawy temat. Tutaj świeci taki ładny neonik, także testy na razie. Cicho sza. Wysokonapięciowa bateria jest na razie ready. Ostatnio straszyli, że będą śnieżyce, nie wiadomo jakie. To się przygotowałem, naładowałem ją do pełna i jest ready, jest wyłączona na razie, nieużywana, bo i tak nie ma z czego jej ładować, a tu jest problem z jednym ogniwem, także jak jest do pełna naładowana, to i dla niej po prostu lepiej. Zobaczymy dalej. Ma być balansowana na razie bez wymiany ogniw. Spróbujemy ją z Hubertem ruszyć. Tylko na razie Hubert ma inne sprawy na głowie, a baterii nic się nie dzieje. Z drugiej strony jutro ma być słońce, to ja sobie na noc ją włączę. Przez noc się rozładuję, wykorzystam tą energię. Jutro ma być słońce, niech dom chodzi na balansie, a nie będę do sieci wysyłał, bo jutro mi akurat nie będzie. Także będzie sobie dom pracował i dodatkowo jeszcze zamiast w sieć to będzie sobie pchał w baterię. Bo tak to ma działać i pokażę Wam też w Excelu właśnie później i
Też podsumowanie jest w ogóle z tego magazynu osobne. Ja próbuję takie osobne robić podsumowanie z całości, z domu, z ogrzewania, z niskonapięciowego, z wysokonapięciowego magazynu energii. Są osobne podsumowania, jeszcze takie podsumowania, żeby każdy sobie zobaczył, jak to działa, i powiem Wam, nawet te 10 kWh robi robotę. Także co? Idziemy dalej, nie? Wysokonapięciowy ogarnięty, niskonapięciowy ogarnięty, szmery, bajery. Cyku, cyku. Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej. Musiała się napracować w tym miesiącu i to dosyć sporo. Około 50 kWh. Jak mówię, to będzie w Excelu. Tak wygląda cały układ właśnie CWU. To jest układ CWU, czyli heat pipe, pompa ciepła właśnie ta i dodatkowy zbiornik buforowy. Tutaj mamy pompę ciepła, wymiennik rurowy, który się znajduje tutaj. Bufor, który się znajduje tutaj. I później leci nam jeszcze przez CWU taki pośrednio. Czyli to, co mi wychodzi na centralne ogrzewanie, podgrzewa mi jeszcze pośrednio zbiornik 1 CWU. I teraz tutaj do tej pompy ciepła nie wpada mi 20-15 stopni, tylko wpada mi 30 stopni. Czyli ja już nie muszę je grzać od 20 do 45, tylko grzeję sobie od 30 do 40. Super się to sprawdza. Czyli pompa ciepła pośrednio wspomaga CWU i później sobie grzeje grzejniki i bardzo sobie fajnie to, słuchajcie, lata. Minus 1,8. Pompa ciepła pracuje i może nawet jakaś szansa, że kolektory, widzieliście, zawalone były śniegiem, ale temperatury się na nie jakieś pojawiają. 36, 38. Ostatni ma 28, ostatnio tłumaczyłem dlaczego. Ostatni kolektor ma najmniej, bo tu czynniki są między kolektorami, a ten jest na wylocie i ten ma najmniej. I dobrze, bo niech tu całość złapie temperaturę, wtedy jak ten złapie, ruszy i ma wtedy więcej energii jest do zagrzania, a w zbiorniku mamy 28, a ten widzi ile? Już wam powiem. Ten też widzi 28, także musi być 38, 10 stopni musi przekroczyć, żeby to ruszyło. Posłuchajcie. To nie o to chodzi, żeby grzać na siłę, tylko o to chodzi, żeby efektywnie po prostu tych nawet kolektorów używać, nie? Jeśli ja tam będzie 5 stopni i ruszy, to ja tak naprawdę będę wychładzał ten zbiornik, bo zanim to ciepło dojdzie z tych kolektorów, coś tu się wymiesza, to ja spodem z wężownicy będę wyciągał i to nie ma sensu, nie? I jak brakuje, to niech się lepiej ten układ w ogóle nie uruchamia. Pompa ciepła dogrzeje tą wodę tyle, ile trzeba i nie będzie, słuchajcie, żadnego z tym problemu, także też trzeba nie na siłę, tylko... No i zobaczmy, ile tutaj nam leci z tych dwóch instalacyjek. 700 W. Powiem wam, było 900, nawet prawie kilowata dzisiaj widziałem. I zaraz idę to odśnieżać. Zobaczmy, co jest. 385 daje 270 W, piątka daje 420 W, czyli troszeczkę odpuściło tego słoneczka, ale bardzo fajnie sobie to leci. Zawsze jakieś wspomaganie. Widzicie, pompa ciepła chodzi, coś tam jeszcze w domu chodzi, takie pobór ma około 2 kW, a z sieci tylko 1,3 muszę ciągnąć, także tutaj zawsze coś wam z tej fotowoltaiki doleci. Czyli co, słuchajcie, chyba wszystko, bo ja to tak pokrótce, trochę tu, trochę tam i mogę się delikatnie pogubić, jeszcze się rozejrzę. No nic, na razie z nowych tematów więcej nie ma nic, stare tematy się kręcą, różne eksperymenty, także zapraszam do Excela, podsumowanie domu, zużyć pompy ciepła, średnie COP oczywiście, nie takie wymyślone, tylko średnie COP i też do tego jest w jakich temperaturach i przy jakiej prędkości wiatru, także to już fajne porównanie jest, tak jak dla mnie i dla was, bo widać też różnicę właśnie, jak dłużej wiało, to z domu więcej ciepła wyciągało, mniejsza wilgotność, no nie mam średniej wilgotności, ale to już wszystkiego nie będę miał tak naprawdę. Także no jest tego trochę w podsumowaniu, także lecimy z podsumowaniem Excel i magazyn. No i co, mówiłem, że mi nie da, także jeszcze Excelu nie będzie. Tamta ogarnięta bez problemu odpuściła. 385. A zobaczcie coś ciekawego. Od prawej do lewej jakby się rozpuszczał. I piątka tak samo. Prawa strona bardziej rozpuszczona, a lewą trzeba było jeszcze drapać. Tu nie chodzi o zacienienie inne rzeczy, bo nie ma. I ktoś mnie pytał w komentarzach, czym ja to odśnieżam. To jest taka ściągaczka do wody z tym oryginalnym teleskopem. A tutaj mam rurę aluminiową. Nie wiem, to ma
jakieś 4,5-5 metrów długości, także tutaj dostaję bez problemu do góry, a tam muszę stawać na beczkach i jak widać tam jeszcze góry nie dostanę, niestety, tam jest za wysoko. A tam brygada. Halo! Przywitać się! Siema! Idzie brygada z chmurkiem, małe moje dzieciaki. Także lecimy w Excela, a ja tutaj pomału łapię słońce. Coś się zaczyna przejaśniać pomalutku, bo ma być na wieczór, ma mrozem przyjewać i ma być pogoda. Dobra, Excel. No i my chyba dzisiaj do tego Excela nie dojdziemy. No jednak kolektory ruszyły. Nie ma tego słońca, powiem wam, ledwo tam się przebija delikatnie. Jeszcze pójdziemy na falowniki, ale jednak ruszyły. Zobaczcie, w zbiorniku jest już moment 32,4. Na zbiornik idzie 35,1. On zaraz się wyłączą, ale podbijamy. No teraz z 29 stopni na wyjściu na kolektor podbijemy na 32,5. Także to jest taka resztka, to szału nie ma, no niestety ani trochę. Teraz puderusik leci sobie, już pompa ciepła leci, tu wciąga, wyrzuca, leci to powietrze do piwnicy, później wylatuje tamtędy, mam obieg zamknięty. No i no przy takim naświetleniu, słuchajcie, wszystkie instalacje są skierowane praktycznie w jedną stronę. Mamy z 8,5 kW idzie z 8,5 kW idzie 900 W, dokładnie tu idzie 600 W z 5 kW, 300 W idzie z 3,85 kW i jeszcze z 2,4 kW leci prawie 400 W, także tak sobie najlepiej radzi, bo jest cała odśnieżona, a tamte lekko zacienione, także słońca tyle, że jeszcze mu pokażę. Nie dojdziemy do tego co leci. O, tyle. Coś tam się i dalej pruszy. Ale jest, kilowat leci. Tutaj 300 W, czyli zawsze to na plus. I satysfakcja, że człowiek się trochę porusza i odśnieżył. Dobra, tyle. Excel, bo już więcej nie przeciąga. Dobra, słuchajcie, zaczynamy od podsumowania ogólnego. Później przejdziemy do magazynu niskonapięciowego, auta elektrycznego, a później przejdziemy do wysokonapięciowego, do podsumowania i jeszcze do temperatur, sił wiatru ze stacji pogodowej, co tam wyszło. Także startujemy i słuchajcie, z sieci pobrałem 874 kWh, do sieci oddałem 51 kWh. No, niestety, za mały magazyn, nie zmieściło się w paru miejscach i musiało jeszcze wepchać w sieć, ale to akurat nie problem, wszystko się da rozwiązać. I tak, produkcja z obu instalacji 280 kWh, także no, szału nie ma ani trochę. Autokonsumpcja to jest 229 kWh, czyli wykorzystałem dla swojej potrzeby 82%. Oczywiście magazyn energii w tym bardzo pomógł, o czym powiem za chwilę. Nadwyżka w starym prosumencie 4876 kWh, zużycie prądu 1103 kWh, także zużycie rośnie. Niestety auto elektryczne ładowane już jest normalnie z wysokonapięciowego i CW też leci z wysokonapięciowego, także wszystko nam tutaj do góry rośnie. I tak, domowy prąd użytkowy to jest 518 kWh. Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej zużyła 45 kWh, ze względu na to, że tej pogody było tyle, co kot napłakał. Farelka w łazience 12 kWh. Pompa ciepła 7 kW od 19 pracuje, zużyła 274 kWh. Klimatyzator 3,5 kW, 149, klimatyzator 2,6 kW, 105 kWh. Razem na ogrzewanie poszło mi 540 kWh w miesiącu listopadzie. Teraz kolejne podsumowanie, średnie COP za listopad, ale to jest właśnie od 19 do końca listopada, czyli średnie COP jest 3,09 przy średniej temperaturze za ten właśnie okres tych 2 tygodni
-1, także bardzo ładny, jak na mój ulep. Bardzo ładnie średnie i tutaj nowa właśnie weszła nowa, że tak powiem, rubryczka, bo fajnie to jest pokazane do wszystkiego. I przy tym wszystkim średnia siła, prędkość wiatru to było 3,5 km na godzinę. Oczywiście przez te, no od 19, że tak licząc. Oj, przepraszam. I tak, niskonapięciowy magazyn energii. Tutaj był test, czy go wyłączyć, czy go nie wyłączyć, bo magazyn po prostu, bateria jest doładowywana z sieci teraz w zakresie, ona tak, schodzi do 25,5 V i doładowywana jest do 26,5 V, jeśli nie ma słońca oczywiście, także chciałem zobaczyć przez ten miesiąc, czy jest sens, czy nie ma sensu i zobaczcie, jak to wygląda. Z sieci pobrałem ogólnie do tego magazynu 80 kWh, ale z magazynu oddałem już 120 kWh, czyli jeszcze 40 kWh udało się odzyskać ze słońca, czy to co mi zostało, nie po tych wszystkich przetworzeniach, czyli nie opłacało mi się go wyłączyć, bo i tak jestem 40 kWh do przodu. Jak widzicie, od lipca już 436 kWh, taka instalacyjka 2,4 kW na południowy wschód, kąt 55 stopni zrobiła, także jak dla mnie bardzo dobry wynik. I teraz auto elektryczne, przejechane 600 km, no ja teraz to bardziej wokół komina jeżdżę, nigdzie za bardzo się nie zapuszczam, więcej dzieciaki do szkoły wożę dzień w dzień, także to auto bardzo dobrze to się spisuje, bo normalne to by wiecznie było niedogrzane, a diesla chyba bym zamordował na te kilometr w tą, a tutaj to więcej na to ogrzewanie idzie jak na tą jazdę. I także 600 km przejechane, poszło na to 128 kWh, co nam daje 21,3 kWh za 100 km. Powiem Wam, myślałem, że będzie więcej. Także bardzo dobry wynik, no takie mówię, jeżdżenie na miejscu plus ogrzewanie. No jednak to ocieplenie tego dogrzewacza kauczukiem zrobiło robotę, bo już sam widzę po kilometrach, że tych kilometrów po prostu jest więcej. I tak, jaka oszczędność wychodzi w tym miesiącu za te przejechane kilometry, a co bym normalnie musiał wydać na paliwo, to 282 zł przy średniej cenie ropy naftowej mamy 6,72. Także zobaczcie, przejechałem już 2703 km elektrykiem i już mi się zwróciło 1220 zł. Znaczy nie zwróciło, tylko nie wydałem tego po prostu na paliwo, ale jak nie wydałem, to mam to w kieszeni dalej, także dla mnie to jest prosty rachunek, nie? Leci to, leci na bieżąco po prostu zwrot, jak z fotowoltaiki, że tak powiem. A już moment, bo się zakręciłem się. Także tak to wygląda na listopad. Bardzo fajnie, powiem Wam, to wygląda. Myślałem, że będzie gorzej, myślałem, że będzie lepiej. Nie wiem, co myślałem. Jest jak jest, podsumowanie mamy. Także przejdźmy teraz do wysokonapięciowego magazynu energii i jeszcze do stacji pogodowej. I wysokonapięciowy magazyn energii. Pierwsze takie podsumowanie tak naprawdę miesiąca, bo on pracuje od listopada, wrzesień, październik, końcem października. Także listopad jest pierwsze takie podsumowanie właśnie pracy tego magazynu energii. Przypominam, magazyn energii z auta elektrycznego z pojemności 16 kWh, na razie mamy dostępne 10 kWh i tak to wygląda, słuchajcie. Tutaj macie słupki produkcji, tutaj mamy zużycie dzienne, tutaj mamy oddawanie do sieci, i to jest ważne, widzicie, im mniej tych słupków będzie, tym więcej jest dla mnie tak naprawdę. Zakup energii, no niestety słupki rosną coraz bardziej. Ładowanie baterii, czyli tutaj mamy to, co nie idzie do domu, idzie w baterię, a z drugiej strony to, co idzie z baterii, nie idzie z sieci. Także tak to wygląda na słupeczkach, ale nas bardziej interesuje ten wykresik. Czyli mamy tak, tutaj jest rozbicie instalacji fotowoltaicznej, czyli tak, 280 kWh produkcji,
bezpośrednio zużyte zostało, tutaj procenty, bardziej żeby wyskakiwały, tylko nie chcę coś wyskakiwać, to procenty, dobra, bezpośrednio no się uparło, 37% wykorzystałem bezpośrednio z instalacji, 46% poszło w baterię, czyli zobaczcie, nie było opcji, znaczy to inaczej mówię, więcej poszło w baterię jak wykorzystałem na bieżąco, czyli autokonsumpcja bez magazynu energii jest słabsza, mniejsza, no. Nie wiem jak to tak prosto powiedzieć, po prostu więcej poszło w baterię jak autokonsumpcji, czyli bateria się przydała. I resztka to jest 16% trzeba było wepchać do sieci, bo już nie mogłem i tu, nie mogłem i tu, no to poszło w sieć. Ale teraz mamy zużycia. Zużycie miałem 1002. Tutaj nie patrzcie, bo różnica jest pomiędzy zużyciem tym, co podaję w Excelu, a tym tutaj, bo to z Excela jest liczone z licznika głównego, a ja nie mam wszystkiego spiętego pod magazyn energii, tylko są garaże, inne rzeczy jeszcze i tam jeszcze idą zużycia. Także tutaj mamy samego magazynu, co przez niego przeleciało, czyli poszło 1020 kWh. No i niestety lwia część, czyli 78% poszło z sieci, z baterii odzyskałem 11% na to wszystko, a bezpośrednio z produkcji 10,3. Także dalej tutaj widać, że bateria gra większą rolę jak autokonsumpcja bezpośrednia, bo tutaj autokonsumpcję musielibyśmy na okrągło coś włączać, wyłączać, nie wiadomo co robić, a bateria zawsze przyjmuje i później oddaje to, co i no, na bieżąco po prostu leci z instalacji. Jak się nie pomieści, to dopiero oddajemy do sieci. Także taki bufor robi robotę. Jak widać, by była autokonsumpcja, bym nie miał tak jak chyba 82%, tylko by było 40%, albo i nawet mniej, bo tu jest przewaga w oddawanej energii baterii. Także tak to wygląda magazyn energii. Sprawdza się. A jak będzie pracował dalej, na pewno będę, słuchajcie, dawał wam znać. No i oczywiście jeszcze kliku podsumowanie stacji pogodowej, jakie tutaj temperatury u mnie były. I słuchajcie, tutaj mamy tak, najwyższa temperatura w listopadzie to było 17,5 stopnia, najniższa 8,8, średnia za listopad to jest 4,5 stopnia. Wilgotność, no to wilgotność, bardziej mnie prędkość wiatru interesuje, czyli najwyższa prędkość wiatru 44 km na godzinę, najmocniejszy poryw wiatru 51,8, średnia prędkości wiatru w listopadzie to jest 4,6 km na godzinę, no porywy 6 km na godzinę to jest średnia, no porywy zawsze będą mocniejsze. No i tutaj widać, jak początkiem listopada było fajnie, pięknie, około 16,7 stopnia nawet było w dzień, ale idąc dalej, coraz zimniej, także tutaj było gdzieś to -8 i już trzymamy się od praktycznie do 25, no jakoś tak, od 25 już praktycznie ciężko było wyjść na plus. Wiatru też nie brakowało, jak widać pośrednich, ale tutaj po wykresie widać, że tego wiatru dosyć sporo było. Tutaj gdzie są kreski, to mi wiatromierz zamarzł i ten kierunek wiatru. No i takie krechy po prostu zrobiły, na początku nie wiedziałem o co chodzi. I kierunek wiatru, to co dla mnie też jest ważne, przewaga jest w kierunku z południa i tutaj mamy east, west, tak, zachód, czyli południe i południowy zachód, czyli to mnie interesuje, bo jakby była turbina, to właśnie tutaj u mnie na podwórku, gdzie jest stacja pogodowa i ten wiatr by wyłapowała właśnie ten południowy, południowo-wschodni i południowo-zachodni, najbardziej mnie te wiatry interesują, bo resztę zasłania mi wioska, opadów, deszczu trochę było, tutaj nawet widać milimetry 11,6 mm na chyba metr kwadratowy, to jest liczone, powiem wam dokładnie, nie wiem jak to jest liczone. Zobaczcie jak tu ciśnienie skacze, taka parabola, raz góra, raz dół, normalnie masakra. Jak wam idzie 991 hektopaskali, a nagle wywali na 114, to nie dziwne, że ludzi głowa boli albo co innego, albo źle się czują. Widać jak to ciśnienie przez cały miesiąc góra-dół latało. Nasłonecznienie niestety. Im dalej w głąb listopada, tym tego nasłonecznienia, słuchajcie,
coraz mniej niestety. I na dole mamy indeks UV, który nam pokazuje, że nie było nasłonecznienia. No prosty temat, prawda? Także słuchajcie, tak to wygląda. Taki fajny podglądzik. Ja tutaj mogę sobie na przykład jeszcze, o, zobaczcie. Ta stacja pogodowa już jest na tej stronie tutaj zalogowana. To ona też widzi inne stacje, które są na tej stronie zalogowane i mogę w mojej okolicy, tutaj mam ustawione temperaturę i kierunek wiatru. Mogę sobie obserwować w mojej okolicy, jak jest. Także tutaj już praktycznie, tutaj mamy Polskę, o, i tutaj jakiś froncik się tutaj kręci, a tutaj chyba ta chmura, z której ma tak padać, także coś tutaj się po prostu nam kręci po Europie, idzie od dołu i bardzo fajnie to się obserwuje. Także słuchajcie, zabawa trwa, na razie magazyn energii leci na balansowaniu, zobaczymy, czy to coś pomoże. Jest teraz czas, można balansować, jak widać coś się dzieje dzień za dniem, ładowanie, rozładowanie. No tutaj chyba taki najmocniejszy dzień był, bo dzienna produkcja 37-41, zużycie 24, z sieci 15 jeszcze poszło. Tak, dobrze mówię? Ok. Z sieci 15,1 kWh. Powiem wam, ja czasem te słupki mi się po prostu mylą. Zakup energii 6, ładowanie w baterię poszło 10, odzyskałem 7, także różnie tu jest z tym odzyskiem, raz jest więcej, raz jest mniej, raz zostanie jeszcze na drugi dzień i później jest mniejsze ładowanie, większy odzysk, także cały czas, słuchajcie, to się kręci. No nic, co wam będę was więcej męczył, także ja z tematem lecę dalej, zabawa trwa, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Słoneczka życzę, ciepła życzę, CUP dużego życzę i pozytywnie do przodu. Trzymajcie się, hej!